Jemen to kraj położony na Półwyspie Arabskim, graniczący z Arabią Saudyjską na północy oraz z Omanem na wschodzie. Od południa oblewają go wody Morza Arabskiego, a od zachodu Morza Czerwonego. Stolicą Jemenu jest Sana, jedno z najstarszych miast na świecie, które słynie z charakterystycznej architektury. Jemen ma bogatą historię sięgającą starożytności, kiedy to był ważnym centrum handlowym. Obecnie Jemen jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, a od 2015 roku jest w stanie wojny domowej. Konflikt ten spowodował ogromny kryzys humanitarny z milionami ludzi cierpiących z powodu głodu, braku dostępu do opieki zdrowotnej i czystej wody. Pomimo trudnej sytuacji, Jemen jest znany ze swojej wyjątkowej kultury, gościnności mieszkańców oraz pięknych krajobrazów, w tym gór, pustyń i wybrzeży. Wojna w Jemenie rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy koalicja dowodzona przez Arabię Saudyjską interweniowała w konflikt wewnętrzny między rządem Jemenu a rebeliantami Huti. Huti, wspierani przez Iran, przejęli kontrolę nad stolicą Sana i zmusili prezydenta Abda Rabuha Mansura Hadiego do ucieczki. Konflikt szybko przekształcił się w katastrofę humanitarną, prowadząc do śmierci tysięcy ludzi i przesiedlenia milionów. Blokady i bombardowania spowodowały kryzys żywnościowy, brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i szerzenie się chorób zakaźnych. Organizacje międzynarodowe alarmują, że sytuacja w Jemenie jest jedną z najgorszych katastrof humanitarnych współczesnych czasów. Wysiłki pokojowe, prowadzone m.in. przez ONZ, dotychczas nie przyniosły trwałego rozwiązania. Wojna w Jemenie nie tylko destabilizuje region, ale także ma poważne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa i gospodarki, zwłaszcza w kontekście przepływu ropy naftowej przez cieśninę Bab al-Mandab. Zapraszam na pierwszy odcinek z Jemenu. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, żeby być na bieżąco. Zaczynamy. Siemanko, jest 3 w nocy. Jestem w Kairze na lotnisku. Okej. Za parę godzin wylatuję do Jemenu. Moje łóżko na następne parę godzin. Najgorzej się śpi na tych metalowych krzesłach. Musimy tutaj czekać. No bo do naszego odlotu jeszcze 7 godzin. Kolejne stopy. Jemen. Ja nie wiem, dlaczego ja zawsze to robię. Patrzcie, nie ma nikogo, tylko na mnie czeka i gościu wyszedł mnie szukać. Mam jeszcze 30 minut do odlotu? Okazało się, że nie. Ale pocieszające jest to, że jeszcze kogoś szukają. Pełna wyluzówka, nikogo nie ma. Jestem takim asem czasem. W ogóle pokażę wam coś ciekawego. Wiem, że kiedyś tak było, że w samolotach się paliło papierosy, ale już dawno tego nie ma. Ale lecicie do Jemenu. Cyk. Miejsce 10A. Palące. Mocno. No i moi drodzy, witam oficjalnie w Jemenie. Jest to mój 118 kraj, którego odwiedziłem. Są ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dodatkowo jeszcze jest 19 z ONZ+, czyli 138. Jestem w miejscowości Sejun. Jest to w centralnej części Jemenu. I co? Wchodzimy. Czekam na mojego łącznika, który się mną tutaj będzie zajmował. I zaczynamy mój tygodniowy pobyt w tym kraju. Okej, jestem już z moją ekipą. Odebrali mnie. No i co? Zbieramy się. Idziemy do hotelu, bo muszę po drodze oczywiście załatwić kartę na samym lotnisku, całe załatwienia z wizą i tak dalej. To było około godziny czasu, ale załatwione wszystko. I zaczynam tygodniowy pobyt w Jemenie. Dotarliśmy już do hotelu. Plan na dzisiaj chyba jest taki, że będziemy tylko zwiedzać jedno miejsce, bo dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień. Dopiero jutro z samego rana siadamy w samochód
i ruszamy w trasę. Będziemy 5 dni cały czas jechać, ostatni dzień już wracamy też tutaj i wracam. 7 dni, tak naprawdę, salam alaikum, tak naprawdę 5 takiego mocnego zwiedzania. W takim hotelu zatrzymuję się na początku, no petarda. Wiecie, dla turystów są troszkę inne hotele tutaj, są bardziej też chronione. Na lotnisku dużo wojska z bronią, wjazd do lotniska też mocno chroniony. No, zobaczymy, co przyniesie Jemen, co pokażę i co będę mógł wam pokazać przede wszystkim. Patrzcie ten design łazienki. Ameryka po prostu, Ameryka. Widzieliście gdzieś taką toaletę? Ja wiedziałem, że oni się dobrze tutaj mną zajmą, bo ja przyjechałem tu też zrobić im reklamę ich biura, żeby mieli ładnie. Oczywiście płacę, też mam trochę tanie, ale płacę normalnie też. Ale się mocno mną zajęli. Basenik elegancki, tam stoliki z restauracji. Taki obiadek na mnie czekał już na dole. Jeszcze woda. Thank you so much. Powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Pozytywnie oczywiście zaskoczony. No wiecie, no po tym co było w Sudanie niedawno, w Sudanie Południowym. A teraz nagle taki przeskok. To naprawdę no. Dobra, i zaczynamy naszą wyprawę. Z tyłu jest z nami pan ochroniarz, który jeździ z nami, ma cały czas przy Arabin. I kat. Tutaj 90% osób zażywa kat. Jest tu bardzo popularne. Mogliście to zobaczyć wcześniej u mnie w Somalilandzie, jak byłem. Tutaj to jest bardzo, bardzo powszechne. Także od razu mnie poczęstowali i wyruszamy w podróż. No już cały bok napchany. Teraz czekaj tylko na działanie. I tutaj już widzę taką różnicę, że co kawałek są checkpointy. I tak tylko zaglądają. Jak coś mają przygotowane moje zezwolenie, że mogę tu być. No ale są. Teraz na odległości jakichś 5 km 2 razy był. This new city, yes? Okay. Jesteśmy teraz... what is the name? Shibam. Okay. Dobra, jesteśmy teraz w Shibamie Hadamom. To jest mój ochroniarz, który jest z nami. To jest akurat nowo wybudowane, ale tam właśnie przed nami jest stare miasto. Jedziemy tam pochodzić teraz. Powiem wam, że trochę czuję tutaj taki afgański klimat, bo jednak widać te karabiny na ulicach. Trzeba mieć tą ochronę, znaczy dobra, w Afganie nie potrzebowałem mieć ochrony, potrzebowałem mieć w Somalii. Tutaj myślałem, że jej nie będzie, a jednak mamy. Spytałem się przed chwilą, dlaczego na przykład nie jedziemy do Sany, czyli do stolicy tego kraju, czyli Jemenu. To powiedzieli, że tam nie można jechać, tam jest wojna domowa, tam jest niebezpieczne, także, ale te rejony podobno tutaj są dużo lepsze. No. Wjeżdżamy do miasta. Ale powiem wam, że klimacik tu jest naprawdę mocny. Tak jak się oglądało gdzieś na necie o Jemenie, o tych miastach, no to tak tutaj jest właśnie. Lokalny kiosk. No i powiem wam, że tutaj ten kat trochę inaczej smakuje. Tutaj jest słodki. W Somalilandzie był bardzo gorzki. I tam trzeba było cały czas go kolą przepijać, albo trzeba było po prostu pić herbatę bardzo słodką. Tutaj super jest. Patrzcie, kolekcja starych samochodów. Znaczy to normalnie takie są, bo tu prawie każdy takie jest. Ale idę zobaczyć to miasto na wszystko, bo to wygląda naprawdę pięknie. Tutaj ogólnie ten kraj ma bardzo duży problem też z suszą. Bardzo mało tutaj pada. Akurat w tamtym tygodniu padało. To widać, że troszkę gdzieś tam jakieś kałuże są. Normalnie w sezonie deszczowym tu jest full, pełno wody jest, cała rzeka. Teraz widzicie jaka susza.
No i tutaj mają z tym właśnie duży problem. Są takie rejony, gdzie jest naprawdę bardzo duży problem z suszą. Okay, you can say what is the situation now here? Like somebody want to come here like a tourist. Oh, tourists, you can come here in Hadramaut to see the old buildings in Hadramaut like Shibam, Al-Mihdar Minaret in Tarim. There's many places. And here it is peace in Hadramaut. Okay. Good for tourists to come here and see and enjoy the time in Yemen. Yeah, I think it's very important. They can come. Don't have to be afraid just coming here to Yemen. Yeah. And what do you think? How many days somebody need when they come into Yemen to can see something around like 5 days, 7 days? What is the best? The best is 7 days. 7 days. 7 that's days like in me. Hadramaut. Yeah. In the coast and in the valley here. in Hadramaut. It takes 7 days Okay. to see many beautiful places, many beautiful houses, many beautiful mosques, Yeah. people. And that's why what we show in this vlog. Exactly. yeah. We can show this everything what we do from the next week. Yeah. Okay. Perfect. Dobra, popatrzcie jak tutaj jeszcze wygląda z tej strony. Przejechaliśmy trochę kawałek dalej. Dużo takich budynków rozwalonych też mijamy po drodze. Jakieś dziury w asfalcie i tak dalej. Ja wiem, czy tym te dziury są, bo w Afganie było to samo. Ale nie chcę gadać, bo nie jestem pewien na 100%, ale to tak wygląda tak samo jak tam. Po prostu jak ktoś jechało i musieli nagle rozwalić drogę. To możecie zobaczyć jeszcze z kolejnej strony. Ładnie, ma to na pewno swój klimacik. Dobra, teraz wybieramy się na jedną z gór tutaj, żeby zobaczyć jak to wszystko jeszcze z góry wygląda. Tak jak wam mówiłem, że to będzie takie troszkę tylko tutaj zwiedzania, bo dość późno przyjechałem, oni też mówili, że pierwszy taki dzień, żeby sobie tylko tutaj się rozglądać po okolicy. Wieczorem będzie trochę więcej, ale to oczywiście też będzie w tym odcinku. No i teraz musimy gdzieś trochę z buta przejść na górę. Znowu dzieciaki przyszły. Salam alaikum. Ciekawe miejsca. Cieszę się, że mnie zabierają też takie, żeby można było totalnie lokalnie zobaczyć, jak to tu wszystko wygląda. Teraz to już trochę przerobione. A może chcę zobaczyć, jak ludzie wcześniej mieszkali. Po prostu mieli porobione takie groty. Teraz to tylko służą jako śmietnik. Trzeba się trochę powspinać na górę, ale powiem wam, że dla tego widoku, który zaraz będzie, na pewno będzie warto. No i jeszcze dodatkowo kat daje ekstra energię. To wam od razu mogę pokazać nazwę agencji, z którą przyjechałem. Taser Al Sabel for Travel and Tourism. Tu możecie kontakt znaleźć. O, Instagram. Zdecydowanie najłatwiej na pewno się możecie kontaktować. Zresztą zobaczycie w najbliższych odcinkach, co dla mnie przygotowali i będziecie widzieli, czy warto. A już po tym, co dzisiaj mi powiedzieli, pokazują, to już wiem, że będzie na pewno warto. Siedzimy sobie na górze. Kat. Zamek spluka na kolanach. I lokalna używka.
Wieżyczce też zauważyłem ślady po kulach. W tych rejonach się też działo. Teraz taką ciekawostkę usłyszałem na temat tego miejsca. Wiecie, to miasteczko całe jest otoczone murem. Tak jak widzieliście, bieżeliśmy tam przez bramę wjazdową i mi przewodnik mi tak powiedział, tak w żartach, no to jest nasz Manhattan. I jak się teraz patrzę na to, te budynki tak naprawdę trochę przypominają takie wieżowce, wiadomo, to one tutaj są budowane wszystko z piaskowca i tak dalej. Ale no, tak sobie to tak wyobraziłem, to coś tam racji w tym ma, no. Ciekawie. Albo kat zaczyna działać. Nie no, kat to trzeba, wiecie, energii więcej jest, a nie, że się coś wydaje. Ale przyjemnie się tu siedzi, naprawdę. Czekamy na zachód słońca, bo piękny golden hour tu podobno jest, także czekamy w takim świetnym miejscu na górze. Dobra, idziemy teraz tam na budynek, gdzie ochroniarz wszedł. Tak jak wam mówiłem, no, budynek jest uszczelony, to widać, no, ale on też służył do tego, żeby z niego właśnie strzelać. Z tego właśnie, z tych malutkich okienek tylko wystawiali lufy i strzelali, bronili. Z każdej strony są takie okienka. No to możecie zobaczyć ślady wszędzie. No i pomyślcie sobie, tutaj tylko wystawiali. A to dobra, pokażę wam od środka. Yeah, we're going inside. What? Ah, okay, after, okay. Okay, go first. Yes. No, jesteśmy tu na górze, na tej wieżyczce, która służyła do ochrony właśnie tu miasta. Piękny widok. Pierwszy dzień tutaj się kończy. Był bardzo fajny. Krótki, ale fajny. Wiecie, jak wygląda sytuacja w Jemenie. W Jemenie jest cały czas wojna domowa. Wszyscy totalnie odradzają tutaj przyjeżdżać. A ja właśnie przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W wielu miejscach przekonałem się już, że tam, gdzie media kreują dany kraj, że jest bardzo źle i tak dalej, to jest po prostu nagonka mediów, sorry, nie mediów, tylko mediów. Ponieważ w każdym kraju znajdziecie miłych i fajnych ludzi. I totalnie w każdym, w którym byłem, w takim jakby na przykład Afganistan, jak Somalia, jak Irak, Iran, Syria, ile z komarów. Wszędzie spotkałem super ludzi. Ej, ciężko jest nagrywać, normalnie jest aż tyle ich. Także myślę, że tutaj będzie całkiem podobnie. Zresztą już na lotnisku to widziałem, jak miło mnie tu przyjęli. Ej, tu taką chyba chmarę komarów wszedł. Muszę uciekać. Dobra, żarty się skończyły. Tak nas obsiadły, że się nie da nagrywać, po prostu jest ich tyle aż. Taka chmara. On mówi, że to dlatego, że akurat tydzień temu upadał deszcz i nagle ich tyle jest, że szok. Jeszcze musimy się zwijać, nie doczekamy do zachodu. Już praktycznie zaszło. Minimalnie jeszcze, ale już praktycznie zaszło też. It's very close, we can go, no problem. Także wystarczy mi zachodu słońca, to się naglądałem już. A zresztą jeszcze będę miał tutaj 6 wieczoru. Także jeszcze będzie okazja. W ogóle dobrze, żebyście wiedzieli, że obecny Jemen powstał w 1990 roku po zjednoczeniu dwóch republik. Mieszka tutaj coś ponad 30 milionów ludzi i kraj jest prawie 2 razy większy od Polski. Także całkiem spory. O, kurki tutaj.
Staram się Wam się w każdym odcinku trochę informacji przekazać na temat tego kraju. Wiadomo, nie wszystko naraz, ale po trochę. Wracamy już do hotelu na jakąś kolację. No i co? Pierwszy dzień za nami. Pokażę Wam jeszcze, jak miasto w nocy wygląda. Ogólnie przed chwilą pogadaliśmy o planie, jaki będziemy realizować tutaj. No to całkiem dobrze wygląda. Ogólnie bazę będziemy mieli przez pierwsze 3 nocy tutaj, w tym mieście, ale będziemy wyjeżdżali do wszystkich do tych miast w okolicy, żeby zobaczyć tam. Mówią, że naprawdę są ciekawe rzeczy w tych rejonach. Idziemy jeszcze na wyjście 18:30. Chłopaki zaproponowali, żeśmy poszli do jakiejś kawiarni. Przyjechaliśmy do kawiarni. Siedzi 15 kobiet całkowicie zamaskowanych. Same. 15 naprawdę. Wszystkie w burkach. Totalnie tylko oczy widać. Mówią, że musimy wyjść, bo to nie jest miejsce dla facetów. Także trzeba było wyjść, no ale zastanawia mnie jedno. Ja rozumiem, że one się osłaniają przed tym, żeby ktoś inny nie widział. No ale jak siedzą razem na spotkaniu same, to nie wiem, no po co. Ale tak tu jest. Tutaj ogólnie, żebyście wiedzieli, w Jemenie 99,8% społeczeństwa, na to ponad 30 milionów, to są muzułmanie. Totalnie radykalny kraj. Motory zaparkowane, a teraz je odjechały, no ale przed chwilą stały tu już 3 obok siebie z takim futerkiem. Ten najsłabszy w sumie został tam, miałem jeszcze mocniejsze. No i riksze. Rozpoczynamy właśnie nasz kolejny dzień i jedziemy do miasta obok. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj to miasto będziemy sobie zwiedzać jutro bardziej, a dzisiaj jedziemy trochę dalej. Jedziemy już jakieś 20 km i po prostu to, ile tu jest wszędzie śmieci, to jest aż niesamowite. Oni tu po prostu przyjeżdżają i śmieciarki wyładowują przy drogach. Tak to wygląda, serio. No i przyjechaliśmy do miejscowości Tarim. Idziemy najpierw na śniadanko, a później trochę tu pochodzimy, trochę Wam pokażę. I zaczynamy lokalne śniadanko, jajka, do tego oczywiście chlebek, jakieś mięsko, chyba kurczak, nie wiem, ale pachnie bardzo ładnie. Po skończonym śniadaniu oczywiście jeszcze czaj z mlekiem, ale tako było bardzo pyszne. No i oczywiście je się tutaj w pełni rękami, nie używa się sztućców. Jaka jest najważniejsza zasada, jak pijecie czaj w arabskim kraju? Ma smakować, jakbyście wsadzali język do cukierniczki. Na pół szklanki, co najmniej pół, to ma być cukier. A po czasie się przyzwyczaić. Tutaj ma pan stanowisko do czaju, to każdy oczywiście ręce musi myć, tu wodę sobie wziąć. Wszystkie świeżutkie. Wieczorem pewnie grilla robią, jakieś kebabiki. Ogarniamy właśnie kartę SIM, żeby miał cały czas internet. W ogóle internet to jest tak powolny, że tak powolnego internetu to jeszcze chyba nigdzie na świecie nie widziałem. Naprawdę, żeby się coś załadowało, to jest cud, ale z karty SIM muszę mieć swoją. Ale żeby kupić kartę SIM w Jemenie, musicie kupić na lokalnego, na jakiegoś lokalsa. Nie możecie kupić na siebie karty SIM. Dodatkowo skomplikowane to jest, uwierzcie mi. No i kupuję tak, że mieć chociaż kontakt przez jakiegoś WhatsAppa albo coś. No bo żeby coś pobrać, wysłać albo coś, to nie ma szans. Wczoraj też próbowałem oglądać coś na Wi-Fi takim hotelowym, gdzie jestem w bardzo dobrym hotelu. Też nie ma szans. Nie otwiera się po prostu nic. No ale co? To jest jak jest. Wiedziałem, że tutaj będzie słaby. Tak samo podejrzewałem, że w Sudanie Południowym będzie słaby, a tam podziwał był bardzo dobry. No, ale tu jest słaby. Dobra, internet ogarnięty. Idziemy teraz. Właśnie, gdzie idziemy teraz? No gdzieś tutaj podobno są jakieś piękne miejsca. Jest tutaj najwyższy, znaczy nie wiem czy w tej miejscowości, czy w tej kolejnej, do której pojedziemy, jest najwyższy minerat podobno na świecie,
albo może był najwyższym na świecie. Także pojedziemy go zobaczyć, były jakieś mecze, wiecie, to jest muzułmański kraj totalnie, to oni też oczywiście chcą mi pokazać, jakie mają tutaj piękne meczety. No i dojechaliśmy tutaj, w to miejsce. To jest podobno najwyższy minaret na świecie, ale to na pewno najwyższy, ale jakiegoś rodzaju. Bo wydaje mi się, że wyższy to już widziałem. Wziąłem teraz na 0,5, także on się może wydawać jeszcze większy. Go rozciąga trochę. Ale nie wiem, ale mówię, że to bardzo tutaj historyczne miejsce jest. O. Byście się zastanawiali, dlaczego ten chłopak jechał w masce, to pewnie dlatego, że tu się tak okropnie kurzy wszystko. To jest susza. Tu bardzo, bardzo jest dużo pyłu i wszystkiego. Zresztą ja to widzę cały czas, jak no jak muszę sobie wysmarkać nos albo coś. I dodatkowo też wczoraj robiłem pranie, to jakbym wam pokazał kolor wody w ogóle. Wszędzie pył. 178 metrów ma ten minaret. Kurde, powiem wam, że z dołu nie wygląda, że on taki wysoki. So how many meters is it? 178. 178? No possible. Not possible. No, it's not that high. Is it not possible 178 meter? No. It's how? No. What do you think? No, I think maybe it's 40 or 50. No, more. More? See, and you see every floor. Let's say they build it. Then Yeah. First floor, then 1 year, then the second floor, then 1 year. Yeah. You know. So it's very built with a high quality. No nie wiem, mi się wydaje, że nie ma 138 metrów. Na pewno nie ma. Popatrzcie, jakbyśmy policzyli, to tutaj przypuśćmy nawet by było, nie wiem, 7 metrów pierwsze. Kolejne jakieś 3, to masz 30 metrów maksymalnie. Maksymalnie, totalnie, jak nie mniej. Nie no, 178 metrów to jest kit, jak nie wiem. Czy to na oko widać, że tyle nie ma. Idziemy teraz po prostu przez to miasteczko. Ale fajnie, ja właśnie mówiłem, że chcę dużo chodzić, żeby po prostu widzieć więcej lokalnego życia, jak ludzie sobie tu żyją. Musimy właśnie, ja wam chcę pokazać totalnie, jak to wszystko wygląda. To, że jest syf wszędzie, to już wam nie muszę wspominać, bo to chyba widać gołym okiem. To jest problem właśnie krajów arabskich i afrykańskich, że pod takim względem właśnie wydaje mi się, że to jest właśnie przez edukację. Przez to, że jest niski poziom edukacji, no po prostu jest wszędzie naświecone. A wiecie co jest najgorsze? Że na początku, jak na przykład byłem w takich Indiach, mówię, kurde, jak to jest brudno. Najbrudniejszy kraj, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze mówię, że Indie są takie brudne i tak dalej. No bo są, no nie ma co ukrywać, są. Ale jak się troszkę więcej właśnie pojeździło po tych krajach tutaj, arabskich, po afrykańskich, to tu jest norma. Wiem, że to źle zabrzmi, że jak mogę powiedzieć, że coś jest normalne, ale już po tym, co ja widzę, to już dla mnie to zaczyna być normalne. I jak gdzieś pojadę, gdzie jest czysto, to mówię, zaraz nie powiem być przyzwyczajony do tego, tylko mówię, o kurde, jak czysto. Like all hunters. Yes. Fajny to ma tutaj wszystko, taki klimacik. Dzieciaki już idą zainteresowane. Wyobraźcie sobie, znaczy ja wiem, że sobie nawet nie możecie tego wyobrazić. Ale że w jakimkolwiek europejskim mieście może tak być. Seven Palace. Okej, to jest jakiś pałac po prostu rodziny królewskiej, która tutaj kiedyś planowała, ale to na tych terenach tutaj właśnie, nie, że wszędzie. Bo właśnie się pytam, no trochę za małe to jest, żeby to był pałac królewski, wiecie, jakiegoś króla, który planował wiele lat temu, no ale oni mówią, że nie, że to było trochę inaczej tutaj. No też, żebyście wiedzieli, że tam jest zamknięte, bo to jest w ogóle rozwalone całe. To po prostu stoi jako ozdoba, może jako budynek historyczny bardziej, o.
tak powiem. Dobra, ja wam mówię, że to jest rozwalone, że nie ma wejścia, to się okazuje, że my wchodzimy do środka. Czyli jednak można wejść. No ale możecie zobaczyć. Stare szyby powybijane. No, pan przyszedł nam specjalnie otworzyć, żeby mógł zobaczyć. My mamy kolejny urbex z starego miejsca. Aha, dobra. Przysiedź ziomek i powiedział, że pokażę, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Jest strasznie brudno, możecie zobaczyć. Look, after the glass. O, patrzcie, lustra na górze, na suficie. Co pogadałem właśnie z tym młodym chłopakiem, bo mówił, że on był też w innych krajach. Mówił, że on jest bardzo smutny. Jak on widzi, jak po prostu ten kraj jest doprowadzony do ruiny przez to, co tutaj się dzieje, przez tą wojnę cały czas. Mówi, że był w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Bo on pracuje, zajmuje się czymś tam ze sztuką. I on po prostu wie, jaki potencjał ma ten kraj, a jak jest zniszczony i przez to nic nie ma. Nic. On mówi, że tutaj, ja się zapytałem, jak jest z paszportem, jak ktoś chce pojechać gdzieś i tak dalej. On mówi, że jak masz pieniądze, to dostaniesz paszport, masz pieniądze, dostaniesz wizę, możesz jechać. Nie ma z tym problemu. Ale tutaj miesięcznie średnio zarabia się $50. On mówi, że jak zarabiasz 100, to już jest spoko, a jak zarabiasz więcej, to już jest w ogóle ekstra. Ale najmniejsza taka płaca to jest 50. No i mówi, że musisz 10 lat odkładać, żeby cię było stać, żeby pojechać w jedno miejsce. No i to jest smutne, naprawdę. Właśnie gadałem z chłopakami. Mówię, kurde, ale już jest gorąco. Oni mówią, że gorąco to będzie o 13, że dzisiaj mają być 42-43 stopnie. Ja mówię, że wow. Mówię, że to jeszcze nie jest źle, że w sierpniu to do ponad 50 to tak jest taka norma. Także dlatego pewnie rano zwiedzamy, szybko póki się da. W południe później mamy być w hotelu, bo tak od razu zapowiedzieli, pewnie przez to, żeby się przed temperaturą schować, przed tym słońcem. No i później jakoś koło 15-16 jedziemy znowu. A co tutaj z bronią? Żołnierz to wiadomo, ale to kolejny jakiś, też chyba wojskowy, tam jeszcze kolejny. Oni się tak mocno kręcili w to podróżowanie, na to nagrywanie, że jest nas już teraz 6. Jestem ja, jest policjant ochrony, jest z kałaszem, jest właściciel tego biura, z którego jestem, jest jeden młody chłopak, który mówi coś po angielsku, drugi starszy, który też mówi po angielsku i teraz jest jeszcze trzeci młody chłopak właśnie, ten, z którym przed chwilą gadałem, jak to wygląda życie. Wszędzie dookoła zacząłem te góry. Musicie zobaczyć samolot, jak lądowałem. Niesamowicie wyglądało po prostu. Idziemy teraz zobaczyć sobie na lokalny markecik. I powiem wam, że to będzie taki bardzo lokalny markecik, z tego co już widzę. Możecie zobaczyć, jak ludzie kiełboty sprzedają. Pan mnie zaprosił do sklepu, żeby pokazał, jak wyglądają jego rybki. Bardzo sympatyczny. No, chłop kroi. Dobra, jest to zupełnie inny market. Hello, salam alaikum. No. But the woman wear this one, yeah?
Yeah, I know. Woman and men. One man, yeah? For farm. Yeah, okay. Widziałem właśnie tutaj jego filmiki, to pewnie zobaczycie też, jak dziś akurat się uda zobaczyć, jak kobiety właśnie wychodzą do pola, wiecie, wypędzać bydło. Tu mają takie kapelusze, które wyglądają jak czarownice. Shark meat. Shark? Yeah. O! I call it laham. Rekiny sprzedają tutaj. Very stinky. O, okej. O, this one, yeah? Hello? This is shark, yeah? They say don't. Dobra. Słonecznik. Open it. O. Yeah, I know. Yeah, I like it. Thank you, shukran. What is the name of this? Rep. Rem? Rep? Rep. Okej. O, bardzo dobre. To jest mleko z wodą chyba. Nie, mleko z lodem, zmiksowane jak shake. This is the milk with lime, yeah? No. No lime? No lime. It's like. Nie, a to cytrynę, czyli. Znaczy nie cytrynę, tylko limonkę. It's like goat's milk. They keep it for one day and a half. A, okej. Then Okej, dobra. And Yeah, I know. Dobra, to jest taka nasza maślanka, po prostu. Nasza maślanka, ale z lodem, miksowana. A dobra, tylko wiecie co potem będzie? Chyba nie muszę mówić. Taki klimacik tutaj jest. Chłopaki. Teraz spróbuję lokalnych ciuszków, nie takie jak oni mają, tylko jest trochę inne. Chłopaki mówi, że muszę obowiązkowo. Hello, salam alaikum. Dobra, na pierwszy rzut lokalna czapka. Ja wiem, że w czapce będę wyglądał totalnie głupio, bo na mnie takie czapki nie pasują. O! Too big. Too big. Po tym jak stwierdziłem, jak wyglądam w czapce, to już zrezygnowałem z dalszych przymiarek. Ale wiedziałem po prostu, że to będzie. Ja im mówię od razu, nie dawajcie czapki na pierwszy, bo będzie źle. No i dali. Strasznie puste te uliczki są, bo tutaj podobno, no wiadomo, teraz jest okropnie gorąco. Życie zaczyna się dopiero, jak zaczyna zachodzić słońce. Wcześniej to jest nie do wytrzymania. My też w sumie teraz jeszcze chwila i też się jedziemy chować. What's the name of this? Meryl? Maryś, okej, dobra, nie wiem jak to się wypowiada nawet. Teraz przymierzę to, zobaczymy jak wyglądam. Chłopak się upadli, mówią, że muszę spróbować lokalnych ubrań. Wybierają dla mnie. Dobry kolor. Zielony? Niech będziesz. Lokalny. Przyjechaliśmy teraz do najstarszej księgarni, albo księgarni, raczej, w której są najstarsze książki w całym Jemenie. Jest malutka. And what do you say? The oldest book here is like 500. 500 years, yeah? Yeah. Okay. There are some books of literature or something from long time ago. It's decorated by the water of gold. هذه تفسير القرآن الكريم. Jeszcze inne. هذا مخطوطة اسمه البيان التوسي تفسير القرآن. This is explains Quran. Okay, okay. Come see. Come. 950. 950 year? Yeah. Dobra, czyli nie jest 500. هذا مخطوطة مكتوب. Czyli jest 950 lat. Najstarsza tutaj. Moja babcia prawie na 1000 lat to jest całkiem dobrze zachowana. Zobaczcie, tutaj jest pismo proroka Mohameda. Też ma ponad 700 lat. Tutaj jest pokazane jak kiedyś wyglądała Mekka. Wszystko takie stare zapiski. هذا من المسيرة. Ej, wiecie co, ja dopiero w tej księgarni się kapnąłem, że źle powiedziałem. Ja powiedziałem, że to jest maślanka, ale był kefir po prostu. Był kefir z lodem i z cukrem. Po prostu wiecie, zmielony w blenderze i tak go podawali jako taki drink. Więc smaczne to było.
Powiem wam, że pierwszy raz piłem kefir z cukrem. To był smaczny nawet. Tylko jedziemy teraz na kawę. Ja się boję. Teraz chwila przerwy. W ogóle przed chwilą też mijaliśmy wielbłądy. O, patrzcie jak go ciągnie. Pewnie się paliwko skończyło. Patrzcie, tutaj rzeka, która miała być. No musicie wiedzieć, że przez Jemen nie przepływa, jest jeden z chyba 19 krajów, czy jakoś tak, przez który nie przepływa żadna taka duża rzeka, tylko wiadomo jakieś takie opadowe. Ale patrzcie jak to wygląda. Się czuję jakby normalnie był w Indiach. Znaczy, no tak jak wam mówiłem, teraz dla mnie Indie to już wcale nie będą takie złe po tym co widzę. Teraz przyjechaliśmy do biura. Muszę obowiązkowo zobaczyć jak wygląda ich biuro. Biuro bossa. Nie wiem czy wiecie, ale boss cały czas jeździ z nami. Teraz właśnie chłopaki pytali, co bym chciał zjeść. Ja mówię, że ja jem wszystko, totalnie. Oni pytali, że czy polecam jakieś lepsze restauracje, czy lokalne. Zdecydowanie powiedziałem, że chcę lokalne, żeby testować więcej rzeczy. Jak tutaj, choć oczywiście tutaj jest arabska kuchnia, także jadłem tu wiele razy. Ale powiem wam tak, w każdym kraju jest coś innego, coś bardziej wyjątkowego i coś wartego spróbowania, dlatego wolę spróbować czegoś nowego. Teraz jeździłem po dzielnicach, gdzie totalnie wszędzie jest gruz, wszędzie porozwalane. I zastanawiam się, czy to właśnie podbitwo jakie tu były, czy po prostu się sypało, ale pewnie tak, no. Wiecie, tu bardzo długo już się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Chociaż podobno w tej części nie. Teraz na przykład do stolicy nie można wjechać, no bo tam jest w ogóle zamknięte. Przez to, że jest wojna domowa. Tutaj te rejony podobno są lepsze. No ale też widać, że się dużo działo. Nie ma co ukrywać. Wszędzie gruz, po środku meczet. Jestem przerażony tym, co tu widzę. To miasto jest naprawdę w dużej części rozwalone. Wreszcie w budynku normalnie mieszkają ludzie, ale no naprawdę tu to się musiało grubo dziać. Porozwalane budynki, po prostu gruz. Albo niektóre stoją do połowy. No, teraz jechaliśmy do jakiegoś większego takiego centrum tego miasta. No ale też niektóre te, co są jeszcze jakoś ledwo odnowione, to ok, ale reszta słabiutko. Wróciliśmy do miasteczka teraz, żeby zjeść jakiś obiad. No i powiem wam, że już jest tam temperatura, że jest ponad 40 stopni. Jest naprawdę piekło. Przyjechaliśmy do jakiejś lokalnej do jakiejś lokalnej restauracji, bo pytali, czy wolę lepszą, czy lokalną. Oczywiście lokalną. Teraz zobaczymy, co tu mają. Patrzcie, co to nam przygotowali. Kupiliśmy rybkę, tam gdzie byliśmy wcześniej. Placek oczywiście, tu jeszcze rybka. Tam jedzą tak. Będzie smaczne. Dobra, to co dzisiaj zobaczymy. Znaczy jeszcze nie skończyłem tego dnia i tego odcinka, tylko przyjechałem teraz chwilę sobie odsapnąć do hotelu. Akurat oglądałem odcinek pierwszy Sudanu Południowego. Jak jeszcze nie widziałeś, bardzo polecam. Tak mocny odcinek, że po prostu szok. W ogóle cały ten wjazd do Sudanu był mocny. Przeżyłem coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie przeżyłem. No, ale wracając do Jemenu, to powiem wam, że widać tutaj tą wojnę. Naprawdę widać. No budynki porozwalane może nie aż tak jak w Syrii. No bo w Syrii to wiadomo, to wszystko zbombardowane totalnie. No ale tutaj też widać te zniszczenia, widać ten gruz wszędzie. Syf jest tak okropny. Już później to przestałem nagrywać po prostu, bo ja musiał cały czas mieć włączoną kamerę. Jest tak brudno. Śmieci i plastik są wszędzie. Totalnie wszędzie. Aż źle się na to patrzyło. Też trzeba przyznać, że tutaj no inaczej działa trochę technologia. Bo na przykład powiedziałem, że chcę kartę SIM, że chcę kupić kartę. Oni mówią, kurde, będzie problem. Ja mówię, dlaczego? No bo ty masz iPhone'a. Nie wiem, czy taka karta będzie do iPhone'a. Oni się pytają, jaką ty masz sieć? Ja mówię, jaką sieć? Przecież ja chcę tutaj kupić lokalną kartę. Ale ty używasz jakiś GSM czy coś i się pytają. Ja mówię,
normalna karta, jak do każdego telefonu. I pytanie tak, którego masz iPhone'a? 13? Bo drugi mam 13. Ja mówię, no tak, kurde, to chyba będzie problem. Do 13 to chyba my nie mamy SIM card. Przecież to jest normalna karta SIM card jak do każdego telefonu. Ale wiecie, nie widziałem tu jeszcze nikogo z iPhone'em, totalnie nikogo. No i być bardzo fajnie się mną opiekują, bardzo im zależy, żeby było wszystko dobrze. Pokazują mi wszystko, co chcę i tak dalej. No, to jest super, po prostu jest super. No, doświadczam lokalnego życia tak, jak ich prosiłem, że chcę doświadczać. Jemy z lokalsami, pokazują mi miasto i tak dalej, pokazują mi też ładne miejsca. Bardzo na plus, ale widać, że w tym kraju jest źle, naprawdę jest źle. Jak widzicie, pranie zrobione, jakbyście zobaczyli wczoraj wodę, po tym jak to wyprałem, wszystko było tak zakurzone, tym całym pyłem i wszystkim, co było w Afryce. A ja teraz biorę się za trening, muszę robić formę do Brazylii, prawdopodobnie polecę za 3 tygodnie, realizować fajny projekt, także forma musi być. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. I wiecie co jeszcze? Co do ochrony na przykład tutaj, muszę przyznać, że pan naprawdę mocno się stara. Jest właśnie tutaj. Siedzi sobie z kałaszem na kolanach, żuje sobie czaj. Nie czaj, kat. Czyli te liście zielone. Ale naprawdę, wychodziłem choćby z auta tylko, żeby nagrać jakiś filmik. On za każdym razem wychodził, rozglądał się, wszystko, wiecie, no tak naprawdę sumiennie robi swoją robotę. No, a czekam teraz właśnie jeszcze na ekipę. On już tutaj był, czekał na mnie i jedziemy dalej zwiedzać. Przyjechaliśmy do centrum teraz miasta Sejun, żeby pochodzić sobie tutaj. Nocne wieczorne życie się zaczęło, słońce zaszło, to ludzie wyszli na targ. Także pochodzimy trochę i pokażę wam. Oni tutaj to lubią sobie ten motory tak futerkiem zabezpieczyć. O, jesteśmy teraz w Old Town. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Stary dach. Ciekawie. Co? Bierzemy na spróbowanie jakichś lokalnych ciasteczek od pana. Poczęstował nas najpierw, a i tym nas właśnie kupił, bo bardzo smaczne. Właśnie tutaj nas pan zaprosił, żebyśmy sobie weszli zobaczyć, jak robi olej sezamowy. Taka maszyna ugniata sezam. I gdzieś tu się leje olej, nie wiem gdzie. A, pan nas zbiera. Później w tym przetrzymują, dał mi tutaj właśnie spróbować. Przetrzymują w tym, no i później gotowy olej sezamowy. Dobra, powiem wam teraz ciekawostkę o tym, bo tutaj każda kobieta nosi burkę. Totalnie każda, zresztą to możecie zobaczyć. Tak staram się nagrywać tak, żeby nie było widać tego na 0,5, bo one nie lubią być nagrywane, ale muszę wam to pokazać. Nie zobaczycie tu kobiety, która nie ma założonej burki. Podobno w Sanie, tylko w stolicy, możecie zobaczyć kobietę tylko na przykład w dżihabie. Nie wszystkie tam chodzą w burkach, ale w całej reszcie Jemenu wszystkie kobiety zakładają. Tak, tutaj jest prawo szariatu i wszystkie totalnie są tak samo ubrane. Stąd to widać. Totalnie. Tutaj jest miejsce, które nazywa się Askola. To jest miejsce, gdzie ludzie uczą się islamu, gdzie uczą się Koranu. Czytają Koran, uczą się dokładnie, jak to jest w islamie zapisane wszystko. Jak sobie wyobrażacie park? No i właśnie wchodzimy. Powiem wam, że w Europie trochę inaczej parki wyglądają. Zobaczymy zaraz tam w środku, co się dzieje. Popatrzcie. Ale wyświecone. Yes. Central Park in New York. The best one. Ale śmietnik. Why it's so dirty here? Why people don't cleaning? Why somebody not cleaning this? Szok.
Dobra, ja się już pakuję. Zmieniamy miejscówkę, jedziemy dalej. Dzięki wielkie, że oglądaliście pierwszy odcinek. Pamiętajcie, że to jest dopiero pierwszy z 5 odcinków z całej serii, która pojawi się właśnie z Jemenu, czyli kraju ogarniętego wojną domową niestety od wielu lat. I powiem wam, że to widać, naprawdę to widać. Pamiętajcie, że wyszła naprawdę świetna seria z Sudanu Południowego. Myślę, że to są jedne z lepszych odcinków, które zobaczycie na tym kanale. Także naprawdę, jeśli ktoś z was nie widział jeszcze odcinków z tego właśnie kraju, które były wcześniej, przed Jemenem, naprawdę bardzo, bardzo warto oglądać. Polecam z czystym sumieniem, bo wiem, że są naprawdę świetne, są typowo podróżnicze, przygodowe. Jest to, co chcecie właśnie, żeby było, chcecie zobaczyć, bo wyszły naprawdę niesamowicie. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i pamiętaj, ty właśnie, że wy jesteście na tym kanale bardzo ważni. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie te filmy, dziękuję, że raz na czas zobaczycie jakąś reklamę, bo właśnie na tym zarabiam. I pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. Ja zaczynam kolejny dzień w Jemenie.